Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mówisz do kamery ty. No. Więc moi drodzy, to jest cały czas to śmieszne i fantastyczne miasto, które się nazywa Panama. Wczoraj tak strasznie lało, że nie miałem ani centymetra suchego, a dzisiaj tak strasznie świeci, że mi wszystko wyschło, w sensie wyschło. To jest po prostu jak w Indiach, czasem słońce, czasem deszcz. I taki będzie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek, w sensie będzie słodko-kwaśny, będzie rozkoszno-gorzki. Ale zanim to oczywiście czołóweczka. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga. Jak się już pewnie zorientowaliście po czołówce, jestem ciągle w Panamie. Moi drodzy, tak jak mówiłem, będzie dzisiaj odcinek taki dwuczęściowy, w sensie pierwszy będzie dosyć pozytywny, entuzjastyczno-radosny, a drugi będzie katastrofalno-rzeźniowo jakiś tam. Jeżeli ktoś ma ochotę na radości, to proszę obejrzeć pierwszą połówkę, jeżeli ktoś ma ochotę na trochę poważniejsze rzeczy, to proszę obejrzeć drugą. Moi drodzy, w pierwszej części chciałem Wam troszeczkę tylko opowiedzieć, takie jakieś tam w ogóle minimum, nie? Maksymalne minimum, z tego jak tu jest w ogóle tak fajnie, bo tu mam po prostu taką różnorodność doświadczeń i taką różnorodność po prostu rzeczy, które się dzieją, że to aż po prostu głowa mała. Jedną z rzeczy są na przykład poranki. Moi drodzy, widzicie, jedną z najfajniejszych rzeczy w takim kaznodziejskim wędrowaniu przez świat jest to, że nie ma żadnego planu. W sensie to jest w ogóle najbardziej chyba mnie taka ciesząca rzecz ever w całym tym podróżowaniu. Dlatego, że normalnie to było tak, że ja do 2021 roku miałem zaplanowany każdy dzień. W sensie gdzie będę, co będę robił, komu będę głosił i tak dalej. A teraz, kiedy jestem w drodze, to jest tak, że przychodzi wieczór, szuka się jakiegoś miejsca do spania. Tu się okazało, jak widzicie, jest takie ekstra łoże wręcz przygotowane, genialne, żeby się rozłożyć. No to człowiek się kładzie, obudzi się rano, o której się obudzi. W sensie nie da się długo spać, bo jak widzicie, słońce tak grzeje, że to, no, że się nie da. Ale obudzisz się, o której się obudzisz. I potem cały dzień jest na szukanie ludzi, szukanie spotkań, na spotykanie ludzi, rozmawianie z nimi, na modlenie się za nich. No, nic nie goni. W sensie nigdzie nie muszę być, ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze. Tam, gdzie będę, to będę. Tam, gdzie Pan Bóg zaprowadzi, to zaprowadzi. I to jest w ogóle takie super ekstra. W ogóle to oprócz takich tych myśli, takich bardzo mądrych, które Wam tu mówię, to wiecie, w ogóle strasznie super jest też to, że tak sobie można usiąść gdziekolwiek, no i tak się je, co się znajdzie. Ja się akurat udało, mam trochę pieniędzy, akurat dostałem. Kupiłem sobie, słuchajcie, taką, nie wiem co to jest, bo to w sumie nie jest owsianka, tylko to jest takie coś, zobaczcie, to się nazywa Ezechiel 4.9. Jakaś firma, słuchajcie, tutaj w jakimś markecie to znalazłem. Produkuje potrawę, która jest u Ezechiela w 4 rozdziale 9 werset, możecie sobie tam luknąć. Jest jakiś taki zestaw różnego rodzaju ziaren i prosa. Taka pokutna potrawa. Strasznie dobre. Nie mam żadnej miski, więc znalazłem jakiś taki takie pudełko plastikowe, chyba nie wiem po czym to, po owocach albo po czymś. I słuchajcie, ja mogę tu tak po prostu rano siedzieć i mogę rębać te owsiane po prostu przez 3 godziny. Znaczy nie owsiankę, tylko to coś. Jest w ogóle ekstra. A jednocześnie sobie czytam Ezechiela, bo sobie czytam, co on tam powymyślał z tym. Więc w ogóle w zasadzie wszystko naraz. Jedzenie, Słowo Boże. No w ogóle. Absolutnie kocham poranki w Panamie. Smacznego.
Trochę tylko głupio to tak wygląda, jak ludzie przechodzą, widzą, że chłop rębie coś z jakiegoś pudełka i gada do kamery. No, dobra. I tak mniej więcej wygląda każdy mój poranek wtedy, kiedy gdzieś u kogoś nie śpię. Oczywiście, słuchajcie, tutaj z noclegami jest w ogóle żaden problem. Tu wystarczy gdziekolwiek zapukać i przyjmuję. Jak pamiętacie, kiedyś tam, jak pierwszy odcinek z Panamy wam puszczałem, oczywiście ojcowie Klarytyni mnie przyjęli w ogóle z rozkoszą, a potem się znaleźli Polacy, a potem jeszcze inni. W ogóle miałem też super historię. Strasznie ciężki plecak miałem, znaczy no mam cały czas i chciałem sobie go zostawić gdzieś na cały dzień, bo miałem ochotę na taką bardzo długą wędrówkę przez miasto. No i poszedłem do takiego hotelu, żeby sobie zostawić tam w hotelu po prostu bagaż, nie? Poprosić, żeby mi go przechowali. No i był taki Miguel, który tam obczajał sytuację, że tak powiem na dole, tam coś tam przy samochodach robił i tam wpuszczał do lobby. No i mu tam mówię, on pyta, co ty jesteś i tak dalej, bo zobaczył kamerę, no to ja mówię, może jestem tam famous youtuber, nie? I tak dalej. Oczywiście tam zaczęliśmy się śmiać i gadać, pokazałem mu w telefonie jakieś tam moje filmiki, więc się bardzo podjarał i zobaczył właśnie między innymi 6 rano i mówi, słuchaj, bo my tu mamy teraz, bo to była jakaś tam godzina chyba, nie wiem, 11. Mamy akurat taki czas, kiedy sprzątamy pokoje, mówi, jak chcesz, to mogę Cię wpuścić do jednego z pokoi i tam sobie ponagrywasz. Jak zauważyliście tam te ostatnie odcinki, które nagrywałem, tej 6 rano i tam jeszcze wieczornych, nie, tych tam, no Boże, jak się nazywa, Pytanie do poduszki, to właśnie tam u Miguela mnie wpuścił na 3 godziny do jednego pokoju, tylko on mówi, tam nie kładź się do łóżka, żeby nie było widać. W ogóle było super, potem przyszły jakieś te, no jak się nazywają, Boże, te panie, które tam no, robią housekeeping, nie? Okazało się tam, że jedna z nich mówi po angielsku, więc zaczęliśmy w ogóle gadać. Słuchajcie, było tyle śmiechu, w ogóle to jest takie ekstra, że właśnie jak nie masz zorganizowanego tego wszystkiego, to Pan Bóg wszystko wtedy tak organizuje i daje Ci takie wszystkie smaczki. Jeden z najlepszych smaczków wydarzył mi się też któregoś wieczoru. Jak się żyje naprawdę, to każdy wieczór jest wyjątkowy, ale ten wieczór będzie bardzo wyjątkowy. Przede wszystkim z 2 powodów. Jest szansa, że będzie jedzone wieczorem, a po drugie jest szansa, że będzie prane. W sensie, że ubrania, w których już chodzę od 3 dni w tych samych, to że się wreszcie dzisiaj upiorą. A wszystko za sprawą Danusi, chyba też jej męża, bo Danusia napisała na YouTubie, jestem w Panamie i mam mnóstwo szybkiego internetu. Więc zadzwoniłem, zapytałem, czy ma też pralkę i jedzone. Powiedziała, że ma. No to skoro ma, no to czekam, aż przyjedzie. No i zobaczymy. Cześć Boże. Cześć. 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 Hej. Tomasz, tak? Tomasz. I Danusia. Tak. Jesteście małżeństwo? No. Tak? Super. Takie legalne, papierami. Więc troszkę to zakrawa na kanibalizm, tylko że będę jadł za chwileczkę sam siebie. To jest pierwsza langusta, jaką jem w życiu. Czuję się lekko kanibalistycznie po tym strasznym posiłku, kiedy zjadłem sam siebie. Ale było przepyszne. Widzicie, tak się kończy tułacze życie człowieka, że je 2 herbatniki przez cały dzień, a potem przyjeżdżają ludzie i mu dają langustę do jedzenia. Ale to tylko zasługa Tomka i Danusi. O, ciemno się zrobiło. Jedziemy teraz do nich do domu, więc zobaczymy potem jeszcze, jak będzie dzisiaj ze spaniem, a wydaje się, że będzie dobrze. Nawet się do mnie jest bliżej. No chodź kot, chodź. Boże, mieszkacie kurde w hali targowej? O kurde mole.
Więc widzicie, tak to wygląda, że czasem się rano je jakieś po prostu ziarno z Ezechiela, z plastikowego pojemnika, a potem wieczorem się znajdują jacyś ludzie, którzy cię zabierają do jakiejś niewiarygodnej knajpy, gdzieś na jakiejś wyspie, to było na jakiejś wyspie w ogóle, i jesz langustę po raz pierwszy w życiu. Aczkolwiek muszę przyznać, że właśnie tam, jak zjadłem tą langustę, no to sobie pomyślałem, kurczę, to jest kanibalizm, nie? No w sensie langusta zjadła langustę. I dlatego zjawiła mi się też w głowie druga rzecz, którą chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, trochę poważniejsza, dużo poważniejsza, bardzo poważna tak naprawdę. Więc teraz będzie trochę po prostu gadanka. Otóż, moi drodzy, my mamy takie coś, ludzie, co by można nazwać pewnego rodzaju kanibalizmem duchowym. Znaczy, kanibalizm to nie jest oczywiście dobre słowo, ja bym to bardziej nazwał samobójstwem duchowym. Nie wiem, czy zauważyliście, że jest w nas taka tendencja. Niektórzy mają ją ogromną, inni trochę mniejszą, niektórzy bardzo wielką, a niektórzy chyba w ogóle, albo przynajmniej w takich minimalnych tylko jakichś tam dawkach, takiego dążenia do samozniszczenia. Nie wiem, czy zauważyliście, że my potrafimy czasem sami tak się skatować, tak się upodlić, tak się pogardzić sobą, że to po prostu wręcz momentami zakrawa, no wręcz o odebranie sobie życia. I oczywiście czasem to się kończy dosłownie odebraniem sobie życia. Kochani, jak sobie... Boże, co to jest? Tu, kochani, jak to mówię, to mi się od razu przypomina jeden z moich braci, bardzo mój bliski przyjaciel w zakonie, który ma taką tendencję, że raz na jakiś czas właśnie odstawia jakąś taką akcję takiej samozagłady, w takim sensie, że jakby śmiejemy się wtedy z braćmi, z takimi przyjaciółmi, którzy tam jakoś tam się bardzo blisko trzymamy. Oczywiście to jest trochę taki śmiech przez łzy, że o, znowu jedzie kamikadze na ścianę, nie? Dlatego, że jest w niektórych ludziach, ja w sobie też to oczywiście widzę, taka tendencja, żeby na przykład jeżeli się wydarzy coś złego, to my to potrafimy po prostu potem tak ciągnąć, tak sobie mówić, skoro już się jedno wydarzyło, a to się już całkiem upodlę. Jak sobie tak czasem myślę, skąd się biorą takie naprawdę największe upodlenia ludzkie, takie rzeczy ohydne, okropne, takie, gdzie się naprawdę zezwierzęcamy po prostu do jakichś niewiarygodnych rozmiarów, to mam wrażenie, że one się biorą z tego, że wydarzyło się jakieś zło i my potem taką siłą rozpędu mówimy, a skoro już to mam, to zrobię jeszcze jedno, a skoro zrobiłem to jedno, to zrobię jeszcze jedno, a skoro zrobiłem to, zrobię jeszcze gorsze, a skoro już zrobiłem takie straszne rzeczy, to już w ogóle mogę zrobić takie najbardziej okropne i ohydne. To jest jakaś taka droga, takiego samobójczego, no właśnie, takiego jechania na ścianę. Kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj sobie przy okazji tego odcinka trochę o tym pomyśleli. Możliwe, że to nie jest do każdym z Was, możliwe, że to Was wszystkich nie dotyczy, ale spróbujcie wyłapać te momenty czegoś takiego. Ja to bardzo często widzę i to mnie bardzo boli wtedy w konfesjonale, jak czasem przychodzi jakiś grzesznik, nie, który nie był bardzo długo u spowiedzi. Ja zazwyczaj pytam, słuchaj, dlaczego to się tak stało, że tak strasznie długo czekałeś, nie? Bo na przykład widzę w kimś jakąś ogromną chęć nawrócenia, zmiany, odbicia się od dna. Zresztą sam sobie to kiedyś widziałem. I mówię, dlaczego tak długo? Dlaczego tak długo czekałeś? On mówi, no bo widzisz, ojcze, no to jest tak, że właśnie jak się już powydarzały takie straszne rzeczy, to sobie pomyślałem, no skoro się powydarzały, to już mogę dalej. Macie taką tendencję, przypuszczam, nie wiem, czy ją zauważacie, że jak zgrzeszycie, to zanim pójdziecie do spowiedzi po tym grzechu, to sobie mówimy, to mogę jeszcze nagrzeszyć, bo i tak już mam te grzechy, nie? Kochani, to jest strasznie niebezpieczne, bo to jest coś, co otwiera w nas taką drogę do samozagłady. Kochani, co trzeba zrobić w takich sytuacjach, jak do tego nie dopuszczać? Otóż ja znam na to tylko jedną radę. Ja wiem, że to będzie oczywista oczywistość, ale ja Wam to przecież mówię tylko oczywiste oczywistości. Ja nie mam żadnej mądrości w sobie, więc mówię Wam tylko najbardziej oczywiste prawdy świata. Nie wolno, ale to nie wolno zostać z czymś takim samemu. Kochani, zauważcie, dlaczego Judasz się powiesił, a Piotr nie. Obydwaj zdradzili Pana Jezusa. Jeden i drugi, można powiedzieć, wydali Go na śmierć. Piotr się Go wyparł w żywe oczy, Judasz Go sprzedał. Dlaczego jeden nawrócił się i potem został naprawdę niewiarygodnym człowiekiem, liderem w ogóle Kościoła, tak? A Judasz dlaczego się powiesił? Z jednego prostego powodu, bo Judasz został z tym samym. Ja kiedyś sobie robiłem taką modlitwę, taką medytację, co by było, gdyby Judasz, kiedy nawet już wydał Pana Jezusa, nie? Ale kiedy, pamiętacie, pobiegł do arcykapłanów powiedzieć, słuchajcie, on jest niewinny, oddaję wam te pieniądze, weźcie go, uwolnijcie. No i okazało się, że nie da. To co by było, gdyby Judasz wrócił wtedy do uczniów, wrócił do apostołów i powiedział, słuchajcie, ja wiem, zabijecie mnie, ale ja to zrobiłem, ale ja nie poradzę sobie z tym sam. Kochani, założę się, oni by go naprawdę przyjęli. Pewnie by go po prostu w gębę mu dali nie raz, ale by go przyjęli i by go naprawili.
pomogliby mu się naprawić. A Judasz się wystraszył się, że jego zło, jego grzech jest tak potężny, tak ohydny, no, że zwątpił po prostu w siebie i się powiesił. Został sam, a to znaczy, że został z szatanem. To będzie mocne zdanie, ale to jest prawda. Wtedy, kiedy zostajesz sam z tym, co jest nie tak, sam, w sensie sam, zupełnie sam, nawet nie chodzi mi o ludzi, tylko sam, to nie jesteś sam. Jesteś z szatanem. Oczywiście jest tam też Bóg, tylko że jeżeli Pana Boga nie dopuścisz, to On, no właśnie, to On musi stać z boku i czeka na jakikolwiek Twój gest, żebyś Go wpuścił. Ale kiedy Pana Boga odrzucasz, kiedy Pana Boga odstawiasz, to zostajesz sam z szatanem, a On Cię doprowadzi do zagłady, On Cię doprowadzi do samounicestwienia. Langusta zje langustę. Kochani, nie chcę, żeby to oczywiście brzmiało wszystko pesymistycznie, dlatego że mówię Wam to tylko i wyłącznie z jednego powodu. Wystarczy, że dasz to Bogu. Wystarczy, że dasz to ludziom, że dasz to uczniom, że dasz to apostołom, że dasz to tym, którym można zaufać, że do nich pójdziesz. Ja wiem, czasem jest trudno znaleźć. Wiem, powiecie mi, ale nie ma kogoś takiego wokół mnie. Nieprawda. Czasem trzeba się bardzo naszukać, ale są. I jeżeli dasz komuś dostęp, to nie rozpocznie się ta spirala samozagłady. Kochani, przepraszam, że to jest taki trudny temat, ale myślę, że to jest ważne strasznie, bo tyle ludzi się zatraca, tyle ludzi się po prostu rozkłada i ginie, no dlatego, że nie dali nikomu szansy dostać się do siebie. Moi drodzy, to jest tak naprawdę ta jedyna rzecz w tym przy długim wywodzie, którą chciałem Wam powiedzieć. Nie zostawajcie z tym wszystkim sami, proszę Was. Idźcie do Boga, ale też idźcie do ludzi. Szukajcie uczniów, którzy Was przyjmą, bo są tacy, naprawdę są tacy, a z nimi da się wszystko przetrwać. Jak się zostaje samemu i się odcina od całej reszty, to człowiek idzie drogą samozagłady. Jak człowiek pozwoli, żeby ktoś Ci pomógł, jak pozwoli, żeby wspólnota ludzi Cię przyjęła, wszystko da się naprawić i wszystko da się uleczyć. Ale musisz pozwolić. Pozwól. Moi drodzy, ten dzisiejszy odcinek był dla Was nagrywany dzisiaj na takim tutaj placu zabaw, takim jakimś placu ćwiczeń. Nie wiem, czemu tu nikogo w ogóle nie ma, jest tak pusto. Pewnie dlatego, że jest samo południe i smaży jak coś i wszyscy siedzą w klimatyzacji, tylko szóstak łazi. To w ogóle wszędzie latają, zobaczcie, takie latają. Gdzie one są? O, tu latają takie, widzicie, cały czas jakieś takie jastrzębie czy sokoły, nie wiem, co to w ogóle jest. Takie są tu widoki, takie tu jest miasto. A tutaj widzicie, jest taki placyk zabaw, tu sobie można ćwiczyć, nie? Są takie te. To są jakieś moje bety, plecaki i takie inne. Tutaj takie te. O, tutaj są takie fajne budyneczki. O tutaj, słuchajcie, tutaj ten budynek to był podobno jakiś najwyższy budynek w Panamie jakieś 10 lat temu, a teraz po prostu wszystkie są wyższe od niego. A tu jest taka huśtaweczka, na której... O, mokro jest trochę, to sobie nie siądę. Ale tu jest sucho, dobra. Tu jest taka huśtaweczka, na której można sobie usiąść. I tak się tu będę teraz bujał dalej po Panamie. Dobra, to na dzisiaj. Było mi przemiło jak zawsze z Wami się spotkać. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia gdzieś kiedyś. Pa, pa!